Jesteśmy w Medellin, drugim co do wielkości mieście Kolumbii, po którym będzie nas oprowadzać nasza przewodniczka Laura. Medellin to stolica departamentu Antioquia, kiedyś słynąca z przestępczości oraz przemytu i produkcji narkotyków. Medellin to także miasto o niemal idealnym klimacie, pięknym malowniczym położeniu i naprawdę dobrej infrastrukturze. Świeżo po przylocie z Bogoty, czyli tego samego dnia, gdy rozmawiałem z Anią, ruszyłem zwiedzać i filmować to miasto. Okej, słuchajcie, jestem w Medellin, spałem 2,5 godziny, jestem bardzo zmęczony. Jesteśmy w tym momencie na stacji Acevedo i jest ze mną koleżanka Laura, Ola, która jest przewodniczką i będzie pokazywała nam Medellin, a dokładnie rzecz biorąc północną część Medellin. A wygląda to z daleka tak. Zarówno metro, jak i kolejka kablowa Medellin wygląda rewelacyjnie w porównaniu do tego, co jest w Wenezueli. Nie ma w ogóle porównania. Druga stacja, a my jedziemy dalej na samą górę. Nowocześnie to wszystko wygląda, jestem w ciężkim szoku. Wenezuelscy imigranci, których nie brakuje w Kolumbii, mówią, że Medellin, najbardziej ze wszystkich miast poza Wenezuelą, przypomina im Caracas. Jest tak głównie za sprawą okalających to miasto wzgórz, usianych domami biedniejszych ludzi. Barrio Santo Domingo Savio, do którego jedziemy, słynęło kiedyś z wysokiego stopnia przestępczości. W odcinkach o Petare mogliście zobaczyć wenezuelskie, a dzisiaj odwiedzimy kolumbijskie barrio. Jesteśmy w tym momencie w najwyższej części północnego barrio, Medellin, i nazywa się to Santo Domingo i trochę wam pokażę, jak to wygląda. Całkiem ciekawie. Dużo świątecznych ozdób jest. Dowiedziałem się od mojej przewodniczki Laury, która troszeczkę nie lubi się pokazywać w kamerze, ale może zaraz ją złapię niechcący, że jest tutaj biblioteka niedaleko, która jest nowa, to znaczy była nowa, wbudowana jakoś w pierwszej dekadzie 2000 lat, ale w związku z korupcją jej jakość była dosyć słaba, no i niestety szybko się, delikatnie rzecz mówiąc, zaczęła rozpadać. Teraz jest zamknięta, kiedyś dzięki tej bibliotece było tu mnóstwo turystów, teraz jest ich mniej, no bo w związku z tym, że jest właśnie zamknięta. Ale jest pięknie położona, jeżeli znajdę gdzieś link do zdjęć, to wam wyślę, niestety nie zdążyłem jej nagrać. Jest położona na takiej górze i była ogromną atrakcją turystyczną. Biblioteka w dzielnicy Santo Domingo Savio jest elementem polityki walki z przestępczością. Zarówno tutaj, jak i w owianym złą sławą barrio Comuna Trece, które odwiedzimy w jednym z kolejnych odcinków, władze miasta zainwestowały w infrastrukturę mającą polepszyć poziom życia mieszkańców. Jeszcze kilkanaście lat temu było tu tak niebezpiecznie, że wprowadzono godzinę policyjną. Dzisiaj widać tu całkiem normalne życie, gdzie ani przez chwilę nie czułem się zagrożony. Wrócimy tu jeszcze w tym odcinku, tymczasem posłuchajmy trochę ulicy. Zjeżdżamy na dół kolejką linową i ruszamy metrem w kierunku centrum. To, co rzuca mi się w oczy pierwszego dnia, to jak nowoczesne jest metro i transport publiczny w Medellin. Od Laury dowiaduję się, że paisas, czyli mieszkańcy Medellin i okolic, słyną w Kolumbii z pracowitości i przedsiębiorczości. Estamos en la estación Universidad del Metro de Medellín. To jest planetarium. ¿Y eso? Disculpa? Un centro comercial. Ah, muy interesante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar al centro comercial, a comer un poquito, caminar por los lugares de aquí y ya. Tutaj macie Parque Explora, się to nazywa, czyli napiszę wam później, jak to się nazywa po polsku. Tutaj macie światełka takie bożonarodzeniowe, już z tyłu widać otaczające Medellin Barrio, a tutaj wszędzie są jakieś takie miejsca z jedzeniem. Tutaj macie charakterystyczne dla Kolumbii, Wenezueli, także i Brazylii ptaki, czyli guacamaye, czyli papugi po polsku, papugi ary dokładnie. To jest taki symbol, jeżeli chodzi o ptaki tutaj. Coś jak u nas orzeł, tylko bardziej kolorowe, nie?
guardar en mi mente. Gdzie jesteśmy? Medellin. I koleś właśnie śpiewa Amerykuso. Así como te gusta, baby. Así como te gusta, baby. No cześć, jesteśmy w tym momencie niedaleko muzeum, które nie pamiętam jak się nazywa, ale zaraz je zobaczycie, więc będziecie wiedzieć. A jest ze mną Olek. Siema, pozdrawiam. Spotkaliśmy się, zgadaliśmy się na Instagramie. To jest tak, że zawsze jak się jest dłużej gdzieś za granicą, zwłaszcza tak daleko od Polski, to chce się po prostu spotkać i pogadać po polsku, czasami rzucić słowem na K. Wiecie o co chodzi, po prostu tęskni się za naszym językiem i tym, żeby pogadać z Polakiem. No dobra, idziemy się przejść po mieście i nagramy trochę miasta dla was. Yeah. Sí. Jeden z powodów, dla których na pewno warto wyjeżdżać do Ameryki Południowej, to są ludzie, którzy są spontaniczni, zawsze pomachają do ciebie, zagadają i tak dalej. No i piękne kobiety oczywiście. Tak, Nie da się ukryć. nie da się ukryć. Jesteśmy w tym momencie w centrum Medellin i zobaczcie, policja idzie. To jest ok, czuje się człowiek od razu bezpieczniej. A centra miast zawsze są bardziej niebezpieczne. Kręci się mnóstwo ludzi i dużo się dzieje. La víspera de Año Nuevo estando la noche serena, la víspera de Año Nuevo estando la noche serena. Ve, 4 hermanos de media por 5.000 pesos. Muzeum Casa de la Memoria oddaje hołd ofiarom poległym w okresie ponad 30 lat, kiedy to Medellin było w czołówce najniebezpieczniejszych miast świata. Pokazuje ono także drogę, jaką przeszli Kolumbijczycy, z powodzeniem radząc sobie z przestępczością i zmieniając sytuację o niemal 180 stopni. Dom Pamięci oddaje hołd ofiarom przemocy i obrazuje rozmiar traumy, jaka pozostała w mieszkańcach Medellin. Jesteśmy w Muzeum Medellin i tutaj jest pokazane, jak kiedyś Medellin powstało. Przyjeżdżali biedni ludzie i budowali barier. Stare i nowe foto połączone. Tutaj macie mieszkańców ogólnie Medellin i tutaj są podane nazwiska ludzi, którzy zginęli przez różnego rodzaju sytuacje związane z niebezpieczeństwem, jakie kiedyś tu było. Ludzie kojarzeni z nazwisk. Jesteśmy w takim pomieszczeniu, gdzie wyświetlają się zdjęcia ofiar przestępczości, jaka miała miejsce kiedyś w Medellin. A estrellas, ¿sí? Creo que es simulando. Tutaj każdy ma symbol czegoś związanego pewnie z Kolumbią. Tutaj są opisy różnych sytuacji, gdy coś zostało zniszczone i nie może zostać naprawione i zbite talerze zaraz obok. Tutaj są gałązki, które symbolizują plemiona, które tu mieszkały kiedyś i są tłumaczenia z języka ich na język hiszpański. Stare gazety. Tutaj jest gra w nożyce, papier i kamień, tylko że są trochę inne znaczenia. Korupcja, głosowanie, różne są wyniki. Jest to podobne do tej gry po prostu. A tutaj pokazani są politycy kolumbijscy, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że mogli wygrać w jakichś wyborach. A tutaj w tak pięknych okolicznościach przyrody, za tymi palmami znajduje się Uniwersytet Medellin.
Jest to dokładniej rzecz biorąc Uniwersytet Publiczny Medellin. Całkiem fajnie, nowocześnie wyglądający budynek. Tam jest wejście. Estamos en una universidad pública en Medellín y lo bueno de esta universidad es que vienen personas que no tienen algunos recursos para estudiar, entonces el municipio les da becas para que vengan y estudien. I tu tienes clases así, aquí de... En estos momentos voy a tomar una clase que se llama análisis multivariado. Wow. Fajny klimat, co? Że jest uniwersytet i są palmy. Super. Tam są jakieś zajęcia, tu są klasy, a my idziemy kupić coś do jedzenia. Un palito de queso mozzarella. I ja tam wiem. Kupiliśmy sobie kawę cappuccino, dwa te, co się nazywa w Wenezueli tequeños i małą wodę pół litra i całość kosztowała jakieś 9 zł, także jest tu tanio. Zobaczcie, tu macie recycling, a tu jest widok na ten dziedziniec uniwersytetu. A z tyłu widać barrio na jakiejś górze. Tu jest taki stolik, a tam jest widok. To jest widok na wschód Medellin. Tutaj macie nową stację tramwajową, boisko uniwersytetu, no i tam znowu jakieś miejsca barrio. A tak wygląda toaleta, czyli całkiem porządeczek w tych publicznych uniwersytetach w Kolumbii. Hej! Ya han ido cogiendo hilo, o no. Sí, sí, ya. Y en esa área necesitaría cuántas gracias. Habíamos calculado la distancia cotidiana entre el par de individuos. Y va a calcular una función que yo le voy a pedir. ¿Qué va a calcular? 3 godziny później muszę wam powiedzieć, że nieźle się wpakowałem z tym wykładem. Wykład z jakiejś analizy matematycznej, statystyki i tak dalej. Spędziłem tam 3 godziny i niewiele z tego zrozumiałem. No ale mam całkiem fajną przewodniczkę po Medellin, tak więc w sumie dlaczego nie, no. Ciekawie było. W związku z tym, że uniwersytet znajduje się też nie w pełni na bezpiecznym miejscu, no to musimy wrócić Uberem, chociaż jest niedaleko, moglibyśmy teoretycznie iść. Trochę mi się przypominało Caracas. Siemanko. Siema. Jesteśmy w tym momencie z Olkiem w okolicy metra San Javier i chcemy coś zjeść, jesteśmy głodni. Ceny są bardzo atrakcyjne, na dole podaję przelicznik, ile za złotówkę. I zamówiliśmy sobie połowę kurczaka z arepą, z ziemniakami i z platanem, czyli no takim bananem powiedzmy mniej więcej smażonym. 2 Pepsi, a Olek zamówił hamburgera z frytkami. I wygląda nieźle. I całość bez napiwku kosztowała jakieś 35 zł, więc naprawdę tanio. Jest dosyć gorąco teraz w Medellin, a ja mam na sobie długie spodnie. Ale to dlatego, że nikt tu praktycznie nie chodzi w długich spodniach z lokalsów, ale chyba muszę przestać się tym przejmować, bo gringos chodzą w krótkich spodniach, a jednak kurczę w długich jest gorąco. Okej, lecimy na stację kolejki linowej? Cable car, teleferico. Jeżeli jest inaczej, to napiszę na dole jak jest. Let's go! Tam jest wejście do metro, a to musimy kupić bilety. Jeśli chodzi o metro, to... No, fajna mama poszła. Jeżeli chodzi o metro, to kupuje się taką kartę za 12 000 pesos i ona jest na 5 przejazdów, 5 biletów. Tam jest na dole metro, a my idziemy do tej kolejki linowej, która tam jest. To jest wszystko bardzo nowoczesne, nowe, ładne. Widać, że sporo inwestycji tu poczyniają to i dbają o to. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda bardzo podobnie jak Petare, tylko widać, że jest jednak większy dobrobyt, nie ma takiej biedy, nowsze samochody, jednak ludzie jakoś chyba normalniej żyją. Troszeczkę lepiej te budynki wyglądają. Nie widzę też zbiorników na wodę, więc prawdopodobnie woda tu normalnie jest. Tutaj macie cały plan metra i kolejek. Niesamowity widok tu jest. Jak tam, Olek, podoba ci się? Zajebiście. Widoki nieziemskie po prostu. No.
Tam daleko widać Medellin. Jak to wygląda? Z tej perspektywy, spójrz na to, stary. Teraz znowu zjeżdżamy w dół. Dość stromo, nie powiem. Żeby później jechać znowu w górę. Tutaj jest kładka dla pieszych, na dole ulica. Na dole rzeka. A my jedziemy dalej na stację i chyba pojedziemy na ostatnią jeszcze wyżej. Tutaj już są domy nawet z drewna. Już jeszcze biedniejsi ludzie tu mieszkają. Tu samochód nie wjedzie na tą uliczkę, jest stroma. Tam widzicie, nawet ktoś ma zlew na zewnątrz, taka prowizorka totalna. Ale flaga Kolumbii wisi. A tam widoczki. A co tutaj jest? Łódź Bałuty. Ty jesteś z Łodzi, nie? Tak, Widzew. Także jesteśmy, proszę Państwa, w Łodzi Bałuty, blokowiska. Albo Legionowo, w sumie też tak wygląda. Tak samo prawie. Dojechaliśmy do najwyższej stacji, która się nazywa La Aurora. I tak to wygląda. To, co przede wszystkim się tutaj czuje, to że jest chłodniej. Tu jest zdecydowanie chłodniej, wieje wiaterek, ale to dobre. Spójrzcie, jaki to jest porządek, jak tu wszystko jest zadbane w tym miejscu. Jak tu wszystko się zgadza. Tam jest nawet kosz, który ma w środku torebkę. No co można powiedzieć? W sumie sama góra Barrio, ale wygląda całkiem fajnie, całkiem bezpiecznie. Kolumbia jest fajnym, ciekawym, bezpiecznym miejscem. Oczywiście są tu na pewno miejsca, gdzie się nie warto zapuszczać, ale my się dowiedzieliśmy, że tutaj akurat można i dlatego tu przyjechaliśmy. No zobaczcie, jak tu jest pięknie. To jest lotnisko. Jak przyleciałem, to się zastanawiałem nad tym, że wyląduję w środku miasta, to będzie spoko. Okazuje się, że to jest tylko lotnisko do niektórych lotów krajowych, nie wszystkich linii nawet. Więc najczęściej jedzie się z lotniska, które jest poza miastem. Zjeżdżamy na dół i postanawiamy pojechać kolejką linową do parku Avri, znajdującego się na drugim krańcu miasta. Jechaliśmy stamtąd, mamy dojechać tam. Ale fajnie to jest wszystko wytłumaczone i wszystko jest jasne. Niesamowite jest Medellin, jest połączenie nowoczesności, dobrej organizacji z Barrio, które jest gdzieś tam daleko, u góry. To, co jest też bardzo fajne, to że nie czuje się to, jakby się było w wielkim mieście. Jest się w ogromnym mieście, gdzie mieszka 2-3 miliony ludzi mniej więcej, a jest klimat lightowy, nikt się nie spieszy. Najfajniejsze miasto, jakie odwiedziłem po Caracas, zdecydowanie. No, a tak w ogóle to wysiedliśmy na tej stacji tylko po to, żeby nagrać to, co tutaj widać, i zaraz wsiadamy do metra i jedziemy dalej. Zobaczcie, jest tu elektronika, wszystko się zgadza, wszystko jest dobrze zorganizowane. Antioquia y la Universidad Corporación Universitaria. Mijamy kolejną stację i zobaczcie, jaki jest widok. Santo Domingo Sabio y al cable turístico Arví. Źle wsiedliśmy do metra, trzeba było wsiąść do 3 pierwszych wagonów i nie mogliśmy wysiąść na tamtej stacji i teraz musimy wsiąść do 3 ostatnich. To chyba tam. Dobra. Dlatego ta pani też biegła. Tak. Właśnie się kapnąłem, że chyba w tym miejscu byłem z Laurą wcześniej, ale dobra, zobaczymy to jeszcze raz. Olek nie widział, także idziemy. Tutaj macie klimaty, trochę jak w Wenezueli, rozwalone domy i tak dalej, może trochę jak w Haiti. A my lecimy w górę. Czyli powtórka z historii. Ruszamy do Barrio. Jest tutaj kolejka i ludzie czekają na 20 minut czekania mniej więcej. To są ludzie, którzy mieszkają przecież tam na górze, nie? Czyli w tych niby gorszych dzielnicach. Ale nie czuje się tu człowiek niebezpiecznie. Jest tu sporo policji, jest kulturka. Widać, że nie ma tu takiego niebezpieczeństwa jak w Wenezueli.
Bavaria i te biedniejsze miejsca, które przed chwilą widzieliście, one przecież nie należą do bogatych, prawda? Ale jednak to państwo, które jest bogate, które jest biedne, ale tu fajna dziewczyna obok mnie stoi, już wcześniej ją widziałem. Tak więc te miejsca, które przecież nie są bogate, raczej są biedne w Kolumbii. Mimo tego tutaj wszystko się zgadza, dystrybucja dóbr, mimo tego, że na pewno nie jest sprawiedliwa, bo są duże nierówności gospodarcze, to jednak rynek działa. Po prostu nie przyszli tu ludzie, którzy powiedzieli, damy wam wszystkim coś i będzie dobrze, tak jak w Wenezueli. Kraj jest dosyć ubogi, są duże różnice, ale podstawy rynku gospodarczego, wolnego rynku gospodarczego są zachowane. I to w Kolumbii jest o wiele lepsze niż w Wenezueli i to powoduje, że tu się da żyć, a tam się nie da żyć. Byliśmy tutaj z Laurą wcześniej, ale myślę, że klimat teraz jest o wiele fajniejszy. Przed chwilą spotkałem kolesia, ale wstydził się, nie chciał, żebym go nagrywał. Wenezuelczyka, który jest tu od 2 tygodni i sprzedaje kurczaki. I powiedział, że cieszy się, że jest tutaj, że Wenezuela jest bardzo mroczna i że nie zamierza tam wrócić w najbliższym czasie. El pollo casero, el pollo rico, el pollo que sí te gusta, el pollo que sí te convence, pollo fresco, pollo bueno, 10 muslos por A la orden palita queso 500. Najgorsze, najlepsze, najśmieszniejsze i najsmutniejsze jest to, że kapnęliśmy się, że mieliśmy jechać jeszcze wyżej, a tam u góry jest kolejka właśnie, która tam jedzie. To widać tam, wagoniki. ¿Puedes decir que yo voy a comprar? Usted va a comprarme una boleta, vale 3.000 barritas. Se va a ganar esa boleta y se la lleva para allá y me va a llevar también para allá. Para el nombre de... Eso es lo que me lleve, señor. Gringo Bar. Mira, serio. To była pierwsza z 3 części o mieście Medellin. Na kolejną zapraszam już za jakiś czas.